Witam w kolejnym odcinku z podróży wzdłuż wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć przygraniczne tereny województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. W tym filmie odwiedzimy kilka miejsc na Mazurach związanych z historią III Rzeszy. Kwaterę główną Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu, dowództwo wojsk lądowych III Rzeszy w Mamerkach oraz bunkier Heinricha Himmlera. Zajrzymy też do monumentalnej, nieukończonej śluzy na kanale mazurskim. Wideo to będzie więc nie lada gratką dla fanów historii, bunkrów i urbexu. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego materiału możesz też zostawić komentarz taktyczny dla zasięgu. Z Węgorzewa jedziemy do Pozezdrza. Tutaj w lesie ukryty jest bunkier Himmlera, czyli dowódcy SS. Nie chciał on mieć kwatery razem z innymi dowódcami w Wilczym Szańcu czy w Mamerkach, więc kazał sobie wybudować taki schron z drugiej strony jeziora. To miejsce leży poza takim głównym turystycznym szlakiem. Widać, że próbowano je wysadzać, gdyż jak Niemcy opuszczali te tereny w 1944 roku, tutaj nie toczyły się jakieś tam wielkie walki o te kompleksy. Zostały one oddane praktycznie bez walki, ale Niemcy postanowili je wcześniej wysadzić. Stąd o ile obiekt z zewnątrz jest olbrzymi, tak w środku zauważcie, że ta sala jest relatywnie niewielka, dlatego że mamy tutaj kilkumetrowe ściany, a strop nad nami jest z grubości tu chyba około 8 metrów. I do tego małego pomieszczenia prowadziły tylko dwa wejścia. Próbowano to wysadzić, ale się to nie udało. Zobaczcie, jak wielka musiała być siła wybuchu, że ważący taki pewnie kilkanaście ton kawał wyrwało aż tutaj z tej ściany. Z dachu tego bunkra też widać, że odpadły kolejne kawałki. One leżą tam gdzieś głębiej w krzakach. Taki wielki kawał został odłupany z dachu tego bunkra. Oczywiście to też nie jest tak, że ci niemieccy dygnitarze siedzieli sobie w tych bunkrach, w tych norach wilgotnych, tylko tu gdzieś były wszędzie obiekty naziemne, drewniane, w których pracowali na co dzień, a chowali się do środka tych bunkrów tylko w przypadku zagrożenia nalotem alianckim. Po drugiej stronie jeziora Mamry znajduje się naczelna kwatera dowództwa wojsk lądowych III Rzeszy. To stąd zapadały najważniejsze decyzje o ruchach wojsk, stąd dowodzono całym frontem wschodnim, przybywali tutaj najważniejsi niemieccy generałowie i na części tego kompleksu jest dziś urządzone muzeum w trochę może kiczowatym stylu, jakaś kopia bursztynowej komnaty, replika części ubota i tak dalej, ale jeśli nie chcemy płacić 32 zł za tą część muzealną, tak możemy wybrać się do bunkrów, które stoją w tych lasach zupełnie za darmo. A jest ich tutaj kilkadziesiąt. Bunkry giganty, czyli takie olbrzymie betonowe kloce, widoczne nawet z powietrza. Niestety na samym szczycie nie ma nic ciekawego. Teren ten należy do nadleśnictwa, ale nadleśnictwo wydzierżawiło je jakiejś prywatnej firmie, która zrobiła tutaj muzeum, wzięła w dzierżawę też parkingi, które są przy bunkrach. Jak czytałem komentarze, tak jest tu jakiś problem z parkowaniem. Jako że my jesteśmy już w godzinach wieczornych, tak nie ma tutaj zupełnie nikogo. Ten bunkier był już lepiej chroniony i możemy sobie po nim pochodzić zupełnie za darmo. O ile z zewnątrz jest to olbrzymia konstrukcja, tak w środku mamy po kilku przelotniach tylko takie małe pokoiki, w których zapewne stał kiedyś sprzęt łącznościowy. Można powiedzieć, że było tutaj bardzo klaustrofobicznie. Całość jest troszeczkę zalana, pomimo że mamy niby suszę, a tutaj jeszcze zobaczcie tunele kablowe, jak grube przewody. Nawet jak weźmiemy sobie palca, no to on jest grubości kilku kciuków. Te przewody prowadziły do innych bunkrów w okolicy, innych tutaj stanowisk dowodzenia, a także bezpośrednio do Berlina. Adolf Hitler miał jednak swój osobny kompleks,
który pokażę Wam oczywiście w dalszej części tego filmu, ale ponoć kompleks w Mamerkach też był wizytowany przez naczelnego wodza. Był tutaj, jak podają źródła, 4 razy. Mamy teraz kolejny bunkier. Tu jeszcze zachowały się stalowe okucia do drzwi pancernych. Drzwi oczywiście nie ma, bo przydały się pewnie komuś na złomie już dawno temu, ale w przeciwieństwie do kwatery Robinson, czyli dowództwa Luftwaffe, gdzie nie zachowały się plany, tak tutaj mamy już pełen opis sytuacyjny. Więc możemy się dowiedzieć, że akurat w tym budynku była stacja transformatorowa. W środku jest jeszcze nawet ten napis Transformator Station. Nie wiem, czy on jest oryginalny, wątpię, ale być może kiedyś się taki tu faktycznie znajdował, a został on tylko odnowiony. Gdyby zostało to zbombardowane, tak cały kompleks nie miałby prądu. Kolejny schron obronny i ten ponoć został zaprojektowany przez samego Adolfa Hitlera. Posiada 5 pomieszczeń, do których prowadzi tylko jedno wejście. Ściany tych schronów, zauważcie, że posiadają takie maskowanie z trawy morskiej. I tutaj mamy strzelnicę obrony wejścia, zarówno na dole, gdyby ktoś próbował się czołgać, jak i na górze. Niemcy opuścili ten kompleks, nie broniąc go w ogóle. Jak wilczy szaniec został w dużej mierze wysadzony, tak tutaj zachowało się to praktycznie w nienaruszonym stanie. Gdyby Rosjanie nie wywieźli wyposażenia, tak mógłby być to dzisiaj piękny obiekt muzealny, no ale wszystko zostało wyczyszczone. Nad samym jeziorem wśród drzew mamy kolejny potężny schron gigant. Należał on do głównego kwatermistrza, generała Wagnera. Oni tutaj pracowali i każdy z tych głównych dowódców miał swój schron do dyspozycji, gdzie mógł się wraz z najbliższą załogą schronić na wypadek nalotu. I pierwotnie te schrony były dużo niższe, ale w momencie, kiedy alianci zaczęli używać coraz to mocniejszych bomb i zniszczyli tego typu obiekty na terenie III Rzeszy, dobudowano do nich kolejne metry betonu i stali, aby stały się one odporne na jeszcze większe bomby, a alianckie bombowce mogły dolecieć i tutaj. Jednak nigdy ten obiekt nie został zbombardowany. Tu jeszcze w tym schronie zachowała się kompletna strzelnica. Zardzewiałe, nie, nawet działa. Możemy ją sobie zamknąć i otworzyć. Kompleks jest naprawdę duży. Gdybyśmy go chcieli zwiedzić w całości, każdy z tych bunkrów, tak trzeba byłoby przeznaczyć na to pewnie cały dzień. Czy warto iść na tą ekspozycję płatną? Kiedyś tam byłem lata temu, ale poszło to w złą stronę. Jak dla mnie takie miejsce powinno być odtworzone do takiego stanu, w jakim wyglądało w 1944 roku, a nie ładować tutaj replikę ubota, bursztynowej komnaty i Muzeum Stalingradu, bo co te miejsca mają wspólnego z tym? Stąd wolę tą część dziką, w takim stanie, jakim ona jest. No i co ważne, też jest ona zupełnie za darmo, o ile uda nam się gdzieś tutaj zaparkować. Niedaleko kwatery wojsk lądowych przebiega kanał mazurski. Jeżeli pojedziemy wzdłuż kanału, dotrzemy do śluzy w Leśniewie. Niemcy wybudowali na Mazurach mnóstwo tego typu śluz, ale ta jest wyjątkowa. Pomimo że została ukończona tylko w 30%, niektórzy twierdzą, że w 70%, tak i tak robi niesamowite wrażenie. Przy tym obiekcie można zobaczyć, jak wygląda megalomania III Rzeszy. Niemcy wybudowali na Mazurach mnóstwo kanałów, uregulowali rzeki, pobudowali śluzy. Część z nich działa do dziś. Te mechanizmy, które mają grubo ponad 100 lat, nadal są sprawne. Niedokończona śluza w Leśniewie ma w swoim froncie miejsce na wronę nazistowską, czyli tak zwaną gapę. Nie zdążono jej tutaj umocować, gdyż zbliżający się front radziecki musiał przerwać budowę. Śluzę tą możemy odwiedzić zupełnie za darmo, ale widzę, że ktoś tutaj zrobił też atrakcję ekstremalną, można powiedzieć. Na śluzie zrobiono coś w rodzaju parku linowego. Możemy sobie na koniec tej przygody zjechać na linię nad wodą, nad bagnem w zasadzie, bo tędy woda nie płynie. I mogłaby tu być też piękna atrakcja turystyczna, może nawet jakieś muzeum, ale mamy prywatny park rozrywki.
I spójrzcie na ten piękny mazurski zachód słońca. A śluza jest w tych krzakach. Nie widać jej zupełnie. Niestety za kilka minut będzie ciemno, a gdybyśmy poszli dalej do tyłu, tak mamy jeszcze jazd walcowy, który został chyba ukończony. Tak jak już wspominałem wcześniej, gdybym chciał wam wszystko pokazać, co sam chciałbym zobaczyć, tak ta seria filmów trwałaby chyba z rok. Większość ludzi kojarzy Mazury wyłącznie z jeziorami, plażami, węgorzami, łódkami, ale dzięki temu filmowi zobaczycie, że Mazury mają też drugie oblicze, które może być równie ciekawe co żeglowanie. Dzisiejszą noc spędziliśmy w Wilczym Szańcu pomiędzy bunkrami, gdyż kompleks Wilczego Szańca to nie tylko ta część płatna, z której zrobiono jedną z największych atrakcji północnej Polski, ale też mnóstwo bunkrów, które są poza tym ogrodzonym terenem. Warto więc zapuścić się na drugą stronę drogi, gdyż tutaj również znajdują się olbrzymie bunkry, do których możemy wejść zupełnie za darmo. My akurat zaparkowaliśmy naprzeciwko bunkra dowództwa Marynarki Wojennej III Rzeszy, czyli Kriegsmarine. W odróżnieniu od mamerek, wiele z tych bunkrów niestety nie zachowało się w stanie kompletnym, gdyż wycofujący się Niemcy postanowili je wysadzić. Udało się to z różnym skutkiem i nie wysadzono też wszystkich, więc niektóre z nich stoją nadal kompletne w oryginale, a niektóre prezentują taki oto widok. Chodząc po tym lesie trzeba też uważać na różnego rodzaju kanały. Są tutaj kanały ściekowe, gdyż Niemcy zrobili kanalizację. Są też kanały techniczne dla przewodów. Biegły tędy setki kilometrów kabli. Stworzono więc dla nich odpowiednie tunele, ale chodzi się tu komfortowo, gdyż Niemcy wszystkie drogi utwardzili. W lesie jest mnóstwo budynków o rozmaitym przeznaczeniu. Te, które miały konstrukcję naziemną, ceglaną, drewnianą, często już zostały zniszczone. Tutaj widzę, że też miejscowa ludność zrobiła sobie wysypisko śmieci w części z tych budynków. Kolejne potężne bloki, które rozsadził wybuch. Spójrzcie, jak duża była siła wybuchu, że tak wielkie bloki betonowe zostały rozrzucone tutaj w promieniu kilkudziesięciu metrów. Wydaje się, jakbyśmy chodzili po jakichś górach, ale to nie są góry, tylko kawałki betonu, które już porósł mech. Tutaj skały naturalnie nie występują. A można by było powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w Tatrach. To wszystko to bunkier, tylko spójrzcie, że z tej skały cały czas wystają druty, metalowe druty. Niemcy pobudowali w całym kompleksie drogi z takich betonowych płyt. One zachowały się w stanie idealnym. Jeszcze w Polsce też możemy spotkać niektóre odcinki dróg z tamtych czasów, no i nie wymagają one remontu do tej pory. A tutaj spójrzmy, kolejny olbrzymi bunkier. Bunkier dowództwa Marynarki Wojennej. Swoją drogą zobaczcie, jak bardzo naziści obawiali się o swoje życie, skoro pobudowali takie kolosy, żeby chronić się przed bombami. Taka jest wysokość bunkra. Ja tutaj wchodzę, czyli jest jakieś może 2,5 metra. Taka jest wysokość pomieszczeń w środku tego giganta, a do samego szczytu mamy tutaj grubo ponad 10 metrów. Tyle jest stali i betonu, żeby w razie trafienia bombą bezpośrednio nic nie stało się tym, którzy są w środku. Zresztą one wszystkie są bardzo podobne. Tutaj nie liczcie na jakieś eksploracje tuneli, wielu pomieszczeń. One są powtarzalne. Tutaj ewentualnie ten rozmach może przytłaczać, bo jest naprawdę potężny. A nie budowali tego nawet więźniowie obozów, bo były to projekty zbyt tajne, żeby powierzyć je takiej sile roboczej. Stąd były to dobrze wynagradzane ekipy pracowników niemieckich. No to zobaczymy, czy coś zostało w środku. No, niestety tutaj wejście się zawaliło, więc same te komory, powiedzmy mieszkalne, czy tam jakieś użytkowe, są niedostępne. Czy coś w tych bunkrach jeszcze zostało pod tymi gruzami? Prawdopodobnie tak. Na pewno nie ciała, bo tutaj wszyscy się ewakuowali, tutaj nie było walk, ale jakieś wyposażenie mniej ważne na pewno
gdzieś zalega pod tymi zwałami betonu. W tym budynku mieściły się koszary Straży Przybocznej Hitlera, tak zwane Leitstandarte. I nie był to zwykły budynek drewniany, a budynek z żelbetu, również wzmocniony. Koszary są dwupoziomowe i zostały wysadzone. Nie wiem w jakim celu, ale pewnie dlatego, aby żołnierze rosyjscy w nich nie zamieszkali. W tych wszystkich budynkach zostały już gołe ściany, tutaj nie ma żadnego wyposażenia. No, trzeba tylko uważać, aby nie wpaść do jakiejś dziury. Kolejny budynek i tutaj zachowały się jeszcze framugi metalowe. Widać, że ten budynek miał pancerne okiennice, które zostały na pewno skradzione na złom. Ale jeszcze w niektórych, tam gdzie jest łazienka, zachowały się płytki na ścianach. No jaka to jest porządna niemiecka jakość. Zobaczcie, ponad 80 lat i te płytki nie odpadają. A dzisiaj fachowiec Wiesiek zrobi płytki i odpadną po miesiącu. Jednak ta niemiecka jakość dawna, nie mówię obecnej, to faktycznie mieli kiedyś markę. W tym budynku mieścił się hotel dla gości, którzy odwiedzali Wilczy Szaniec, czyli oficerów różnego szczebla oraz polityków. Tutaj kwaterowano. Też budynek wzmocniony, no ale w razie nalotu uciekaliby wszyscy i tak do schronów, które są dookoła. Dlaczego Wilczy Szaniec czy kompleks w Mamerkach powstały akurat tutaj? Teren został wybrany nieprzypadkowo. Był to od setek lat teren Prus Wschodnich, czyli de facto Niemiec. Mieszkali tutaj Niemcy i stąd nie było ryzyka, że dojdzie do jakichś aktów sabotażowych, gdyż miejscowa ludność popierała władzę. Łatwo było więc to ukryć przed różnego rodzaju szpiegami. Teren był też słabo zaludniony, wiejski, jak sami wiecie, no na wsi raczej wszyscy o sobie wiedzą, więc gdyby się ktoś tutaj niepowołany w okolicy pojawił, tak łatwo byłoby go złapać. Dodatkowo ukształtowanie terenu. To miejsce chronione jest od wschodu przez wielkie jeziora mazurskie oraz bagna. No Wilczy Szaniec leży na bagnach, stąd też nie ma tutaj żadnych budowli podziemnych. To wszystko znajduje się nad poziomem gruntu, dlatego muszą być tak wielkie stropy. W odróżnieniu na przykład od gór Sowi, gdzie tam drążono ten kompleks Rize pod ziemią, było to może troszkę i tańsze, czy kompleks MRU, który jest też umieszczony kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Tutaj wszystko jest na powierzchni, dlatego że teren jest podmokły, nie można kopać w głąb. Miało to też swoje konsekwencje, bo przez te bagna załogę tego miejsca gnębiły komary. Doszło do takiej sytuacji, że niemieccy oficerowie wpadli na pomysł, iż wleją benzynę do bagna, dzięki temu wytrują larwy komarów. Tak też się stało, ale przy okazji wytruli żaby. Jako że Hitler uwielbiał słuchać rechotu żab nocami, nagle kiedy te żaby przestały rechotać, zainteresował się tym tematem. Wszczął wielką awanturę i doszło do tego, że Niemcy musieli wymieniać wodę w bagnie, wypompowano wodę i musieli łapać żaby na innych terenach i przywieźć się tutaj z powrotem, aby przywrócić do funkcjonowania ten lokalny ekosystem. Oczywiście ci oficerowie nie wpadli na to, że dzięki żabom tych komarów było mniej, bo one je wyjadały, a później nie dość, że nie było żab, tak komary i tak cięły tak jak wcześniej. Dodatkowo ten teren był bardzo dobrze skomunikowany, jeżeli chodzi o linie kolejowe. No i dodatkowym czynnikiem była też odległość od Wysp Brytyjskich, skąd dokonywano nalotów. Zbombardowano chociażby ten ośrodek w Peenemünde. Tutaj bombowce alianckie z Anglii dolecieć nie mogły. Pod koniec wojny już amerykańskie latające fortece pewnie by tutaj dotarły, ale nigdy nie dokonano na to miejsce żadnego nalotu. Nie brało ono też czynnego udziału w obronie przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Stąd można powiedzieć, że te pieniądze zostały całkowicie wyrzucone w błoto. Idziemy teraz zobaczyć część płatną Wilczego Szańca. Bilet wstępu kosztuje 25 zł i dodatkowo musimy wydać 2 dychy na parking, jeżeli chcielibyśmy tam zaparkować busem. Dlatego busa zostawiamy pod bunkrem Marynarki Wojennej. Tam można sobie zaparkować za darmo, nie tylko na dzień, ale jak widać i spędzić noc. I dzięki temu 20 zł można przeznaczyć na przykład na zakup 4 piw. Wilczy Szaniec składał się z 3 stref. My zaparkowaliśmy na noc w strefie drugiej, a cała strefa pierwsza jest ogrodzona i dziś jest atrakcją płatną. Żeby do niej wejść, musimy zapłacić. I to tutaj mieścił się bunkier samego Adolfa Hitlera. Tutaj odbywały się narady i w tej strefie też doszło do słynnego zamachu na życie wodza III Rzeszy.
Musimy zapłacić tylko za wejście do tej strefy oznaczonej kolorem ciemnobrązowym. Całą resztę możemy pooglądać zupełnie za darmo. Warto zaopatrzyć się tylko w mapę, która nam podpowie, który budynek miał jakie przeznaczenie. Na bunkrach są numery naniesione już wiele lat temu, stąd łatwo je zidentyfikować i odnaleźć się w terenie, gdzie akurat się znajdujemy. W budynku, w którym mieszkała kiedyś osobista ochrona Hitlera, Leitstandarte, dzisiaj jest restauracja i hotelik. Możemy sobie wynająć pokój w Wilczym Szańcu, ale nocleg kosztuje tutaj aż 480 zł za dobę, pokój dwuosobowy. Z baraku, w którym dokonano zamachu na Adolfa Hitlera, nie pozostało za wiele. To tutaj 20 lipca 1944 roku pułkownik Stauffenberg zostawił w teczce bombę. Ale jako że okna były pootwierane, był to gorący dzień, siła wybuchu wydostała się na zewnątrz, a Hitler, lekko ranny, przeżył. Pułkownikowi Stauffenbergowi udało się jednak uciec z Wilczego Szańca samolotem, doleciał do Berlina, gdzie wcielił w życie plan Walkiria, czyli przejęcie władzy w Niemczech. Jednak Hitler zatelefonował do Niemiec, nadał też przemówienie w publicznym niemieckim radio. Plan się nie powiódł. Zamachowców rozstrzelano. Teren wokół Wilczego Szańca był zaminowany zarówno minami przeciwpancernymi, jak i przeciwpiechotnymi. Pas pola minowego ciągnął się przez ponad 10 km i miał szerokość nawet do 200 metrów. Rozminowywanie tego terenu trwało jeszcze 10 lat po wojnie. Wydobyto tutaj dziesiątki tysięcy min, zużyto mnóstwo materiałów wybuchowych, żeby to zdetonować, mnóstwo paliwa, i saperogodzin. W jednym z bunkrów urządzono malutkie muzeum, gdzie znajdują się artefakty wydobyte z terenu Wilczego Szańca, różne elementy bunkrów oraz przedmioty osobiste i wyposażenie wojskowe znalezione na tym terenie. Drugi najważniejszy bunkier w kompleksie to węzeł łączności. Tu mieściła się centrala telefoniczna i stąd można było dodzwonić się do wszystkich najważniejszych obiektów III Rzeszy. Stąd też przekazywano rozkazy na front, do innych ośrodków dowodzenia, które wychodziły od samego Adolfa Hitlera. Wnętrze zostało wysadzone. Mamy tutaj zdjęcie, jak wyglądało to kiedyś. Rząd radiotelegrafistów, którzy siedzieli w tym miejscu. Kiedyś można było tędy swobodnie sobie pochodzić, pamiętam, ale teraz wszystkie te bunkry są może nie pozamykane, ale podgradzane. W momencie, kiedy to wybudowano, nawet w pierwszych latach, użytkownicy tych obiektów narzekali na wilgoć, stąd też nikt nie lubił w nich przebywać. W garażach, w których kiedyś parkowały samochody Hitlera, w tym jego 2 osobiste Mercedesy, dziś jest ekspozycja poświęcona powstaniu warszawskiemu. Na terenie kompleksu były 2 kasyna oficerskie. Te budynki początkowo były barakami drewnianymi, jednak w 1944 roku obudowano je płaszczem ceglano-betonowym z uwagi na to, że front zbliżał się niebezpiecznie do tych terenów i było ryzyko nalotów bombowych. W tym miejscu odbyła się ostatnia wigilia w Wilczym Szańcu w 1943 roku. I w tym budynku też zjadł śniadanie pułkownik Stauffenberg, po czym po śniadaniu udał się do baraku sztabowego, gdzie dokonał tego nieudanego zamachu na Hitlera, zabijając tylko 4 mniej ważne osoby. W jednym z budynków dokonano też rekonstrukcji baraku, w którym doszło do zamachu na Adolfa Hitlera. Ten budynek jest ponoć zbliżony konstrukcyjnie do tego zniszczonego baraku i tak mogło to wyglądać. Mamy tutaj kukłę Hitlera i teczkę, którą zostawił pułkownik Stauffenberg. To właśnie ten gościu z opaską na oku. Stracił on jedno oko podczas swojej służby w Afryce. I ta gruba dębowa noga od stołu uratowała życie Hitlerowi. Wybuch wydostał się przez okna, a zginęły tylko osoby, które stały po prawej stronie stołu. Z kwatery Göringa, czyli osoby numer 2 w III Rzeszy, zastępcy Adolfa Hitlera, zostały już tylko ruiny. Ponoć nigdy nie zatrzymał on się tutaj na noc. Mieszkał w pałacu nieopodal, który dziś znajduje się w granicach Rosji. I sam Göring został przywódcą III Rzeszy po tym, jak Adolf popełnił samobójstwo w swoim bunkrze w Berlinie. Obok jego budynku sztabowego oczywiście był też schron do prywatnej dyspozycji Göringa i jego sztabu. Jak oglądaliście film Upadek Hitlera,
Tak, ci wszyscy generałowie, którzy są tam pokazani, wymienieni, mieli tutaj swoje budynki sztabowe, no i swoje schrony prywatne. Schron też został wysadzony, ale jako że jest potężny, to niewiele mu się w zasadzie stało. Ale sama komora w środku jest, jak widać, zdewastowana całkowicie. Zachowała się jeszcze resztka drzwi pancerno-gazoszczelnych. Drogi na terenie całego kompleksu były pokryte siatkami maskującymi, aby nie było widoczne z powietrza, co się tutaj dzieje. Gdyby wróg chciał puścić samolot szpiegowski, tak nie widziałby tego, co się tutaj dzieje, a same schrony też były zamaskowane, sadzono na nich drzewa, były one przykryte również siatkami maskującymi, ale na niektórych schronach znajdowały się też stanowiska dział przeciwlotniczych, które zostały usunięte pod koniec działania tego kompleksu, gdyż były potrzebne w innych miejscach. Docieramy wreszcie do miejsca, na które wszyscy czekali, czyli schron samego Adolfa Hitlera. Powstał w 1941 roku, to jest chyba największy budynek w tym kompleksie i podobnie jak wszystkie tego rodzaju budowle, które powstały w tej kwaterze, składał się z części żelbetowej, czyli schronu przeciwlotniczego, oraz części ceglano-żelbetowej do pobytu dziennego. Mieścił się tutaj pokój narad i gabinet Hitlera oraz jego sypialnia w tej części, powiedzmy, bunkrowej. W marcu 1944 roku zburzono jednak całkowicie schron razem z domem narad i rozpoczęto budowę nowego bunkra. Nowy schron oddano dopiero w listopadzie 1944 roku, czyli niedługo przed zakończeniem II wojny światowej. W nowym schronie Hitler mieszkał zaledwie 12 dni, od 8 do 20 listopada 1944 roku, kiedy to ewakuował się do Berlina i zamieszkał już w schronie pod kancelarią III Rzeszy. Przy schronie zostały resztki cegieł z herbaciarni. Tutaj odbywały się słynne herbatki u Hitlera. Codziennie wieczorem zapraszał swoich gości i wygłaszał wielogodzinne monologi trwające niekiedy nawet do rana. Była to najgorsza kara dla mieszkańców Wilczego Szańca, a jak sam generał J. porównał atmosferę ogólnie panującą w Wilczym Szańcu, że było to coś pomiędzy zakonem a obozem koncentracyjnym. Hitler ewidentnie nie umiał zadbać o przyjemną atmosferę, tak jak dbają dzisiaj korporacje o swoich pracowników, oferując im owocowe czwartki i tęczowe piątki. Główny schron Hitlera został wysadzony praktycznie w całości. Tutaj już układ się nie zachował, nie szczędzono tu materiałów wybuchowych. Niemcy nie chcieli, aby Rosjanie urządzili sobie z tego miejsca, nie wiem, może muzeum, albo wykorzystali je. Wszystko tu uległo zawaleniu, a był to budynek naprawdę potężny, składający się z 2 poziomów. Na szczęście przyszliśmy zwiedzać ten kompleks z samego rana, kiedy nie było jeszcze ludzi. Teraz już jest mnóstwo wycieczek. 90% to Niemcy. Polaka tutaj naprawdę ciężko usłyszeć. No i ceny w obiekcie są pod Niemca. Te wszystkie pamiątki, jedzenie. Jeżeli chcecie tutaj coś zjeść, tak od 40 zł w górę. 5 pierogów kosztuje 45 zł na przykład, a najtańsze piwo kompanijny Sik za 19 zł. Lepsze piwo typu Kormoran kosztuje już 25 zł. Na przykład kawałek szarlotki, malutki kawałek ciasta z bitą śmietaną kosztuje 36 zł. No takie ceny już nie polskie. Pocieszający jednak jest fakt, że na obiekcie jest dużo kotów i możemy je głaskać całkowicie za darmo. Są bardzo miłe. Ten akurat już śpi. Wilczy Szaniec miał swoje połączenie kolejowe z Kętrzynem. Przebiegały tędy tory, poprowadzono tutaj bocznicę kolejową. Dziś oczywiście linia jest nieczynna, ale można, widzę, pojeździć tu też drezynami po małym odcinku. Dworzec został wyburzony, ale zachował się budynek nastawni kolejowej. Przy samym wjeździe na teren kompleksu jest też ekspozycja pojazdów pancernych niemieckich, radzieckich, ale niestety dziś są przykryte wszystkie folią, już chyba zabezpieczone przed jesiennymi deszczami. Na terenie strefy drugiej mamy też mały cmentarzyk. Jest tutaj kilkanaście zapomnianych grobów, no może trochę więcej, bo dużo jest zarośniętych. Chyba są to groby ludności, która zamieszkiwała ten teren przed wysiedleniem na potrzeby budowy tego kompleksu, gdyż jest tutaj nawet jeden grób z datą śmierci z 1961 roku. Sporo po wojnie kogoś tutaj pochowano. W tym miejscu widać, że Niemcy, a dokładnie sam Adolf Hitler, do końca wierzył, że wygrają tą wojnę. Nawet kiedy Armia Czerwona niebezpiecznie zbliżała się do tego miejsca, tutaj nadal trwała rozbudowa kompleksu. Generałowie wierzyli w udany kontratak i wygranie jeszcze tej II wojny światowej.
Można powiedzieć, że te prace poszły na marne, gdyż ten kompleks działał relatywnie niedługo i niektóre prace nawet nie zostały zakończone przed jego ewakuacją. No a podsumowując, czy warto tutaj przyjechać? No jest to z pewnością unikatowa atrakcja na skalę świata. Nie zeszpecono tego miejsca, co ważne, tylko starano się tutaj oddać wierność historycznym zdarzeniom. Nie ma tutaj takiego kiczu jak w Mamerkach, stąd szczerze polecam to miejsce nie tylko miłośnikom historii. Ten odcinek był mocno historyczno-militarny, ale już teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnego, w którym wrócimy na bardziej tradycyjny szlak. W kolejnym filmie odwiedzimy zapomniane i zrujnowane poniemieckie pałace oraz krzyżackie zamki. Nie zabraknie też oczywiście turystycznych atrakcji oraz kolejnych ciekawych historii. Kolejny odcinek będzie też już ostatnim z tej serii i zakończymy go na Mierzei Wiślanej, gdzie na wąskim pasku piachu kończy się granica polsko-rosyjska. Ale o wszystkim dowiecie się w kolejnej części. Do zobaczenia, cześć! Nie zapomnij podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu w komentarzu.